komentarzach często prosicie nas, żebyśmy wreszcie pokazali jakiś tani samochód dla ludu, coś za, nie wiem, 100 000 złotych. Więc wreszcie postanowiliśmy te wasze prośby spełnić. I w naszym garażu faktycznie wylądowało takie auto. Ale nie jest to ani kolejna Skoda, ani nie jest to Toyota, ani żadna Dacia. Bo to jest BMW za 100 000 złotych. I to całkiem nowe. Tak, naprawdę, to nie jest żart. Ten samochód kosztuje 100 000 złotych, no dobra, może nie w tej wersji, nie w tym kolorze, ale stówka. Niecała nawet za wersję 116i, to jest 118i i kosztuje 106 700 zł. Jest o 6 000 zł tańsze niż poprzednik, co w dzisiejszych czasach jest niespotykane. Niespotykane jest też to, że ten samochód jest krótszy niż poprzednik i ma mniejszy rozstaw osi. To coś niesamowitego we współczesnych czasach, bo wszystkie samochody przecież rosną, są większe, cięższe, szersze, dłuższe. Owszem, ten jest szerszy o 3 cm, ale jest o 5 mm krótszy niż poprzednik oraz ma o 2 cm mniejszy rozstaw osi. A to wszystko poskutkowało czym? Większym wnętrzem, naprawdę, ponieważ zobaczcie, o ile proporcje poprzednich BMW serii 1 były takie, że mieliśmy tutaj długą maskę, potem dosyć krótką tą część nadwozia i mocno opadający tył, no to w środku były ciasnawe. BMW się chwali, że tutaj jest więcej miejsca w kabinie, ponieważ skróciło tą maskę i zrobiło większą kabinę. I proszę bardzo, najpierw ja siedziałem tam z przodu, jak widzieliście, jak wyjeżdżałem z Garagen. Und jetzt... Mówicie, że za dużo angielskiego używam, to dzisiaj będzie viele Deutsche. O! Wygodnie. Dużo więcej miejsca. Naprawdę. Czuć to tak wyraźnie, że ja pierdziu. No więc nie. Dla dorosłych miejsca tutaj nie ma. Owszem, tu mamy ten szklany dach, ale on dochodzi dotąd i tutaj jest już takie celowe wybrzuszenie po to, żeby można było zmieścić głowę, ale głowa i tak się nie mieści. No o, zobaczcie, z tyłu 2 razy USB-C, znak czasów. No i mamy tutaj nawiewy, siatki i tak dalej. Dobrze, skoro ja się tu nie mieszczę, to spróbujmy tutaj zapakować fotelik dla dzieciora. Nie no, jest luz. Chociaż ten otwór tutaj mógłby być trochę większy, no nie jest tak jak w SUV-ach, jak ktoś chce wygodnie pakować dzieci, żeby się nie schylać, no to musi kupić coś wyższego. Niemniej fotelik wchodzi, jest w porządku. Dobra, wypinamy go. Natomiast ta inna bryła nadwozia z tą krótszą maską poskutkowała też większym bagażnikiem o 20 litrów. Łącznie jest ich teraz 380. Tutaj co mamy? O kurczaki! Czy da się to wyjąć? Nie. Dlaczego tego się nie da wyjąć? No nie kumam tego, no. Przecież to powinno normalnie wyłazić i wtedy powinniśmy mieć jeszcze... Ale fajne, można zablokować. To bardzo praktyczne. Jest to idealne miejsce, kiedy na przykład chcecie przewieźć jajka. To zobaczcie, ile tutaj tych jajek się zmieści. 10, 20, 40, 50, 120, 170. O, tu jeszcze wchodzi pod zderzak. Kurna, 170. Skończyły się jajka niestety na Wielkanoc. Tu wejdzie jeszcze jedna 190. No dobra, jakbyśmy to wszystko pościskali i tak dalej. Więc jeżeli ktoś Was zapyta, jaki Wasz bagażnik ma pojemność pod podłogą, to możecie śmiało powiedzieć, że pojemność 190-200 jajek. A propos jajko w żółtym kolorze. Tutaj te graty, a proszę bardzo, tu się mieści co? Co się mieści? Na długość nie wejdzie. Na sztorc trochę za wysoko, tak? Tak. Tak wejdzie, jedna walizka. Tak się nie zmieści, nie? No nie ma bata. Tam nie wejdzie. Trzeba... Elektryczna klapa bagażnika w kompakcie. Rzecz niespotykana. Nie, zamknie się na sztorc. Nie, bo tutaj mamy taką przeszkodę. Druga nie wejdzie. Poczekaj, tak? Tu jak będą kółka, zobaczymy, czy dwie takie włażą. Natomiast konsekwencją tego wnętrza większego oraz większego bagażnika jest to, o czym już zapewne wiecie, bo wszyscy o tym mówią i wszyscy zaczynają test tego samochodu dokładnie od tej rzeczy. Silnik o pojemności 1,5 litra oraz mocy 140 koni i z jedynie 3 cylindrami. Druga bolączka to to, że jest ułożony poprzecznie, podczas gdy w poprzednikach był wzdłużnie i samochód był lepiej wyważony. I trzecia bolączka to napęd tylko i wyłącznie na przednią oś, podczas gdy przecież wszystkie BMW, jak wiemy, były tylno napędowe.
Ale według samego BMW to absolutnie nic nie szkodzi, ponieważ możemy przeczytać w informacji prasowej na temat tego samochodu, że wydajne silniki oraz najnowocześniejsze technologie układu jezdnego gwarantują pełną dynamiki i zwinności jazdy, podczas gdy systemy wspomagające dbają o bezpieczeństwo i komfort. A dalej czytamy, że dynamiczne rysy już na pierwszy rzut oka obiecują zwinność i radość z jazdy. A radość z jazdy w przypadku BMW to przecież clou istnienia tej marki. Jeżeli tak, no to oczywiście to sprawdzimy. Tak kiedyś wyglądała radość z jazdy w wydaniu BMW. To też wersja 118i. Tylko że wtedy, 10 lat temu, 15 lat temu, to były 4 cylindry i 2 litry pojemności. Tylko dzięki faktowi, że napęd był przekazywany tylko i wyłącznie na tylną oś, a silnik był umieszczony wzdłużnie, w związku z czym samochód był świetnie wyważony, to po prostu dawała mnóstwo frajdy z jazdy. Nawet jak mieliście łyse opony, tak jak jest w tym przypadku. Wystarczy, że z tą skromną mocą pojawiliście się pod Tesco i już banan rysował się na waszej twarzy. To była kiedyś radość z jazdy w wydaniu BMW. Pytanie, jak jest dzisiaj? O, tu klei opona. O kurde, ale idzie bokiem. O, auto emocjon. Kurna, jaka ona jest nerwowa jeszcze w ostatniej chwili. A ciekawe, jak go rękawem wezmę elektrycznym. No. Jezu, jaka żenada, ja pierniczę. Trzeba na wstecznym, rozumiesz? Wtedy będziemy mieli napęd na tył. O, yeah! I teraz jest drift. Tutaj radości jest tyle, że wystarczą Wam 3 rzeczy. Mała moc, ten tylny napęd oraz parking zaśnieżony pod Tesco i macie banana na twarzy jak małe dziecko. Tutaj radości jest tyle, co w grze na cymbałkach. Natomiast podobno to wszystko w imię oszczędności i ekologii. Jeżeli na tak, no to sobie sprawdzimy w takim razie, jak ten 3-cylindrowy wypierdek o pojemności 1,5 litra wypada pod kątem zużycia paliwa w porównaniu z prawilnym 4-cylindrowym, 2-litrowym, wolnosącym silnikiem ze starego BMW, a pamiętajmy, że oba mają dokładnie identyczną moc. 140-143 konie mechaniczne w tym wydaniu. Przejedziemy sobie przez miasto, pojedziemy sobie w kierunku autostrady i zobaczymy, jakie to będą gigantyczne różnice w spalaniu. I robimy to tak, żebyście cały czas widzieli w kamerze tą starą 118, żeby ona nadawała nam tempo. No dobra, to wchodzimy tak, przede wszystkim w tryb Eco Pro, żebyśmy jechali ecologicolo, oszczędnie i w ogóle ach i och. I tutaj musimy teraz, zresetować to wybrany moment. Jest! I mamy zresetowane zużycie paliwa. Dobra. Natomiast BMW twierdzi, że 95% poprzednich właścicieli jedynki w ogóle nie zdawało sobie z tego sprawy, jaki napęd ma ich samochód. Czy naprzód, czy na tył. W związku z czym stwierdzono, że dobra, no w końcu musimy spełnić te normy ekologiczne, to przenosimy ten napęd z tyłu naprzód, robimy ten silnik nie wzdłużnie, a robimy poprzecznie, zmniejszamy jego pojemność, pozostajemy przy tej samej mocy, dokładamy turbosprężarkę i obcinamy oczywiście jeden cylinder. I tak powstała nowa, współczesna jedynka. Plus 1 stopień i się zaczyna najlepsza pora roku w Polsce. Odwróć. Jest najgorzej, jak to przy zero przychodzi i maznie. Natomiast pamiętajmy o tym, że dla wąskiego grona ludzi, tych kilku procent, nawet powiedzmy 10% kupujących jedynkę, to był jednak samochód, który w tym segmencie wyróżniał się tym napędem na tył, który dawał radość. Ta poprzednia była oferowana nawet z silnikami 130i, ta pierwsza generacja. Druga miała nawet 140 czy tam 135 i miały pod 300 koni mechanicznych i były tylnonapędowymi hatchbackami, hot hatchami w zasadzie. I to było w tym samochodzie wspaniałe. Tutaj możecie najwyżej zamówić sobie napęd X-Drive, czyli taki, w którym macie dołączaną tylną oś i maksymalnie 50/50%. No i to już takiej zabawy nie daje. Zmieniła się też skrzynia biegów, ponieważ o ile w tamtym egzemplarzu to był ten automat taki klasyczny, 6-biegowy, chyba 6, to tutaj mamy już skrzynię dwusprzęgłową, bo to też bardziej ekonomiczne rozwiązanie.
Jezu, jak ten silnik zapala trzycylindrowy. Słuchajcie, to jest najgorszy jest moment odpalenia tego motoru. Polega to na tym, że wpada po prostu w drgawki na poduszkach silnika jak diesel. Jest jakby człowiek otrząsał się z śniegu, dosłownie. Jakby miał jakiś atak epilepsji przez sekundę. Tak jest. No i sam dźwięk to jest też kolosalna różnica, naprawdę. Tutaj czuć niestety, że to jest 1,5 litra i tylko 3 cylindry. Nie ma nawet obrotomierza, tylko jest wskaźnik zużycia paliwa. 6,8 litra w tym momencie. Natomiast jeżeli chodzi o wnętrze, no to jest tutaj tak jak w innych BMW, poza samo trzaśnięcie drzwiami. Nie jest zbyt premium, natomiast tutaj faktura tych materiałów jest super. Zobaczcie, jaki jest mięciutki daszek tutaj nad kierownicą. To wszystko jest miękkie i przyjemne. Ta faktura tutaj to jest takie ma cycuszki. Tutaj ta listwa, która też jest z jakimiś fajnymi, ozdobnymi elementami pod spodem, sprawiają takie wrażenie 3D, ale jest to bardzo, jak słyszycie, bardzo porządnie zmontowane. Kurna, czy tu u Ciebie w trójce też tak jest? Naprawdę? Podłokietnik nie jest regulowany na wysokość, nie jest przesuwany, ale jest położony w idealnym miejscu. W związku z czym możecie sobie otrzymać tutaj tak łokieć i macie rękę normalnie na kierownicy. Ładne są tutaj te wkomponowane głośniki, bardzo fajna jest ta skórka tutaj na boczkach drzwi. To jest miękkie, natomiast mówię, trochę mogą drażnić takie pewnego rodzaju niedoróbki. Bardzo mi się podoba ten nowy układ Apple CarPlay, który jest tutaj na całym ekranie, w związku z czym możecie mieć i nawigację i możecie mieć na przykład odtwarzanie muzyki tutaj z boku. System ten multimedialny to jest dokładnie to, co jest znane z innych BMW. To samo dotyczy zegarów, które tylko w tym wydaniu są troszkę mniejsze, te cyfrowe. Natomiast dla mnie one są nieczytelne, ja ich nie lubię, zdecydowanie bardziej wolę rozwiązania. Jaki ma szeroki zakres regulacji kierownicy. Bardzo wygodne fotele, bardzo wygodna pozycja za kierownicą, natomiast życzyłbym sobie tutaj troszkę lepszego podparcia pod uda, bo one tak mi trochę tutaj wiszą. Kołyski nie jestem w stanie zrobić. A nie, przepraszam. Jest! I to jest, co lubimy w BMW. I teraz mam idealną pozycję. Niemniej, jak dochodzi szklany dach, to tego miejsca nad głową nie ma zbyt dużo, mimo że auto jest o 1,5–2 cm wyższe od poprzednika. Oczywiście, tamto 10-letnie BMW nie ma takich bajerów, nie wygląda tak ekscytująco, po prostu pachnie już trochę naftaliną, nie bójmy się tego słowa. Ale wyobraźcie sobie, że 10-letnie takie BMW z silnikiem 130i, czyli ten taki prawilny 6-cylindrowy, który już naprawdę w tym aucie daje mnóstwo radości także na suchym, potrafią dobrze utrzymane egzemplarze kosztować ponad 60 000 złotych. 10-letnie auto kompaktowe. To świadczy o tym, jak wartościowy, jak inny, jak wyjątkowy był to model. Matko, i on w tym trybie Eco próbuje utrzymać obroty najniżej jak tylko może. Nie widzę, na jakich dokładnie jedzie, no bo to jest kwestia tego, że nie wyświetla mi tutaj obrotomierza, ale efekt tego jest taki, że mam wrażenie, że auto w ogóle nie jedzie, a ten silnik w tych niskich obrotach wpada w drgawki. Natomiast ma świetnie zestrojone zawieszenie. Jest to wersja M-Sport, w związku z czym jest ono obniżone o 1 cm w stosunku do seryjnej, ale resoruje świetnie, jest sprężyste, z takim, powiedziałbym, nakierunkowaniem na sportowe. I do tego dochodzi mega precyzyjny układ kierowniczy. I to pozostało tak jak w innych BMW, mimo że ten układ kierowniczy jest skażony tym przednim napędem. Powiecie, że przedni napęd to nic złego, absolutnie. Od dzisiaj już są tak zrobione te silniki, tak skonstruowane te napędy, że samochód naprzód też może być szybki. To niesamowite. Ciekawe, czemu w takim razie nadal nie stosuje go Ferrari, Porsche albo BMW w tych wyższych modelach i tak dalej. Co ciekawe, słuchajcie, ten silnik w oznaczeniu 118i tutaj ma te 1,5 litra i 3 cylindry, ale w BMW serii 3 ma już 4 cylindry i 2 litry pojemności. Powrócono do takiego rozwiązania, bo po prostu poprzedniej 118i z 3 cylindrami ludzie najzwyczajniej w świecie nie chcieli kupować. I trudno im się dziwić po tym, co ja tutaj odczuwam. Dobra, pojechaliśmy trochę po mieście, było parę skrzyżowań, kilka razy trzeba było się zatrzymać, zwolnić przed progami zwalniającymi. Prędkości rzędu 30 do 50 km na godzinę przeciętnie. Jakie masz spalanie po przejechaniu miasta, bo już wyjeżdżamy z miasta? 9,3.
to tutaj mamy 8 litrów przy dokładnie takiej samej jeździe. Teraz wyzerujmy, dobra? Wyzerujmy teraz, zobaczymy ile poza miastem na takiej normalnej drodze. Czyli mamy różnicę 1,3 litra, to jest jakieś 15% względem tego, co względem starszej generacji i nowszej generacji. Z jednej strony to sporo litr paliwa, przyznacie sami, to prawie 1,5. Natomiast z drugiej strony, czy warto te 1,5 litra paliwa naprawdę poświęcać dla tych 3 cylindrów, dla tego przedniego napędu? Okropnie działa ta skrzynia w tym trybie Eco. W ogóle można jej wbić głębiej pedał gazu, ona czeka chwilę, zanim cokolwiek zmieni. Mijają 2 sekundy od momentu, na przykład zobaczcie, nawet jedziecie poza miastem i nagle chcecie mocniej przyspieszyć. Wbijacie pedał gazu w podłogę, nic się nie dzieje, ona dopiero teraz zmieniła bieg. Kurna, to Audi przy tym to jest mega szybka skrzynia biegów. No oczywiście to nie jest tak, że dostajecie za te 107 tysięcy złotych wypasione 118i. Nie, to jest raczej taki golasek. Jeżeli chcecie tego golaska ubrać w coś bardziej eleganckiego i jeszcze dać mu porządny zegarek i jeszcze fajną komórkę włożyć do kieszeni i porządne buciki, no to musicie wydać znacznie więcej. To jest wersja taka zrobiona na wypasie. Ma nie tylko dużą nawigację, ale też te ciekłe krystaliczne cyfrowe zegary. Tutaj ma szklany dach, ma nawet wyświetlacz head-up display. Ma skórzaną tapicerkę, elektryczną regulację foteli, podgrzewane fotele, mnóstwo systemów multimedialnych, nagłośnienie Harmana Kardona i wszystkie systemy bezpieczeństwa, jakie można było tu wpakować. Jak znam życie i BMW, to nawet to obicie deski rozdzielczej w takim bardziej miękkim materiale też kosztowało dodatkowe parę tysięcy złotych. I ten egzemplarz został wyspecyfikowany na, uwaga, 1,80. 180 tysięcy złotych. Tak, to nie jest żart. Dobra, przejechaliśmy już poza tymi wiochami dobrych parę kilometrów. Jakie masz spalanie teraz? 6,2. Zobaczcie. I to jest właśnie ekologia we współczesnym wydaniu. To jest nasze spalanie. 6,5 litra. A on ma 6,2 w BMW, które ma 10 lat, jest 118i. Bo współczesnie samochody są robione tak, żeby one owszem mniej paliły, ale w mieście. Bo system start-stop wyłączy silnik, bo wyłączy go mild hybrid, jak będzie dohamowanie, bo ten 3-cylindrowy silniczek tam się nie załącza, to turbo tak często, więc ruszanie jest bardziej ekonomiczne. Ale jak wyjeżdżacie na trasę i musicie jechać stałą prędkością, bez zatrzymywania się, gdzie nie działa start-stop, bez tego, że odłączania się silnika, bez trybu żeglowania, to oszczędności się do cholery kończą. Dobra, Karol, to ostatni sprawdzian spalania. Rozpędzamy się do 120 km na godzinę, resetujemy spalanie i zobaczymy, jaka wyjdzie przy takiej prędkości. Dawaj 120. My jedziemy w Eco Pro. On Eco Pro nie ma. On ma tylko tryby... Nie ma trybów. Tym bardziej jestem ciekaw, jaka to będzie różnica w tym spalaniu. Natomiast ten, muszę przyznać, jest naprawdę cichy. Jest mokro, więc zawsze jakieś szumy dobiegają większe od kół. Szumy powietrza są tutaj minimalne i generalnie pod tym względem szacun. Widać, że tutaj nie szczędzili na materiałach takich, które wygłuszają. Jak spalanie teraz z trasy? 7,1. Proszę, a my 7,2 litra. Dokładnie taka sama jazda. I pokuta Wam poprzecznie ustawione silniki, dodatkowe elektryki, dodatkowe filtry, to, tamto, siamto, sramto. Żyjemy w czasach kłamstwa, jeżeli chodzi o samochody, które mają downsizing, a chuja dają. Gdyby pan tego słowa nie użył, to może by mi te karty dla pana postawił. A jeszcze zobaczymy, czy dają coś przynajmniej w osiągach. Te super skrzynie dwusprzęgłowe. Dobra, ja wrzucam sobie tryb sport, ale jedziemy na kontroli trakcji. Sport, standard. Dobra, i na 3, 2, 1 i jak krzyknę start, to startujemy. 3, 2, 1, start! O kurna, ten zanim się zebrał, jaka beznadziejna jest ta skrzynia. Zobaczcie. Wcisnąłem od razu, przysięgam. Zanim on, ten moc, zanim tam... 9,9 sekundy. Ta skrzynia w ogóle tutaj nie działa. Jestem w trybie sportowym, a ona se czekała i stwierdziła, że dobrze, jednak pojadę. Poza tym
nie zmienia biegów tak jak powinna. 9,9 sekundy. I wiecie co? To będzie taki wynik, bo BMW podaje, że to 8,5 sekundy normalnie przy samochodzie ważącym 1395 kg. Natomiast on, żeby nie było, też ma full wypasioną wersję z tamtych lat. Czyli też ma te wszystkie skóry, chyba nawet nawigację i tego typu rzeczy. Nie ma szklanego dachu. Okej, to trochę waży. Ma szyber? No i ma nawet szyber. 3, 2, 1, start! Ale zmienia biegi beznadziejnie! Kurna, ta skrzynia jest dramatyczna, taka gumowata. 10,1 teraz wyszła z procedurą ala startu i lekko dezaktywowaną kontrolą trakcji. 10 lat różnicy. I stare 118i objeżdża nowe 118i. No dobra, to tamto to była ta część materiału o BMW 118i dla ludzi, którzy za przeproszeniem brandzlują się motoryzacją, którzy uwielbiają stare 118i, którzy lubią po Tesco sobie pojeździć bokami, których kręci 6 cylindrów, a nie 3. Natomiast teraz będzie taka część, w której potraktujemy 118i jako normalny kompakt. I wtedy nie przeszkadza Wam kompletnie, że ona ma przedni napęd. Wtedy nie przeszkadza Wam, nie interesuje Was to, w jaki sposób ona ma umieszczony ten silnik. Macie nawet w pompce to, czy on ma 3 cylindry, czy 4 cylindry. Bo liczy się dla Was tylko i wyłącznie to, w jakich warunkach tym samochodem przemieszczacie się od punktu A do punktu B. Ile czasu zajmuje Wam dojechanie do fryzjera i w jakich warunkach to się odbywa. Jakie ma zalety podczas parkowania pod supermarketem, kiedy pojedziecie na zakupy, albo pod przedszkolem Waszych dzieci, kiedy je odwozicie albo odbieracie. I we wszystkich tych kategoriach jest to po prostu dobry samochód. Po pierwsze, cena wyjściowa jest bardzo podobna jak w przypadku na przykład Golfa. Tyle, że Golf nie jest tak wykonany, nie ma takich materiałów we wnętrzu, nie jest tak intuicyjny w obsłudze, a przede wszystkim jest Volkswagenem, a nie BMW. Podejrzewam, że gdybyście podobnie wyspecyfikowali sobie właśnie Golfa, na przykład takiego 1.5 TSI z automatem i z podobnym wyposażeniem jak mamy tutaj i tak samo wyspecyfikowali sobie 118, to wyszłyby bardzo podobnie cenowo. Natomiast tam mielibyście nadal te 4 cylindry, a nie 3. To, co może przeszkadzać, ale to znowu być może będzie malkontentstwo, to jednak ten dźwięk tej 3-cylindrówki i to okropne jej odpalanie, kiedy zachowuje się normalnie jak diesel, cała się trzęsie. Natomiast już podczas normalnej jazdy kompletnie tych 3 cylindrów nie słyszycie, ponieważ jest samochód dobrze wygłuszony. Innymi słowy, do normalnej, codziennej eksploatacji dla ludzi, których najzwyczajniej w świecie nie jarają auta, a chcą mieć samochód klasy premium, pokazać się, chcą, żeby było komfortowo, żeby było elegancko, żeby było multimedialnie, żeby z zewnątrz też się jakoś można było pokazać, jest to po prostu dobry wóz.